Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy biszkopt do tortu. Podstawowy przepis, który zawsze się udaje i naprawdę pysznie wychodzi. Idealny na tort, całkiem spory. Do przekrojenia na 3 równe placki. Możemy zrobić na przykład taki tort za pomocą tego biszkoptu, ale to już w następnym filmie. Dzisiaj robimy biszkopt. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Dziś pokażę Wam mój ulubiony i podstawowy przepis na biszkopt na torta. Biszkopt jasny na tortownicę o wymiarach 24 cm. Przepis, który zawsze się udaje i jest naprawdę prosty, bez proszku do pieczenia. A często mnie o taki właśnie pytaliście. Zaczniemy od białek. Mam 6 białek, oddzieliłam sobie już od żółtek. Przelewam je do misy robota. Białka zazwyczaj do biszkoptu ubijam ze szczyptą soli. Sekretem tego biszkoptu jest to, że bardzo długo ubijamy białka, ale dopiero po dodaniu cukru. Najpierw białka spieniamy przez chwilę, jak zaczynają robić się sztywne, dodajemy cukier i wtedy już razem z cukrem ubijamy je 10 minut. Dzięki temu nie będziemy musieli dodawać żadnego proszku do pieczenia. Biszkopt będzie równy i nie opadnie. Zaczynamy od ubijania białek. Białka zaczęły już się robić sztywne. Możemy dodać cukier. 200 gramów. Teraz po dodaniu miksujemy, tak jak już mówiłam, około 10 minut. Po tym czasie możemy dodawać po jednym żółtka. Dalej ubijając. I gotowe. Zostało nam tylko przesiać do naszej masy mąkę. Mąkę pszenną, tortową 180 gramów i 60 gramów mąki ziemniaczanej. Na tym etapie możecie zabrać łyżkę mąki ziemniaczanej i dodać na przykład łyżkę kakao. Przesiewamy mąkę do masy. Jedną i drugą. I mieszamy, ale już nie robotem, tylko szpatułką lub drewnianą łyżką. Mieszamy dotąd, aż już nie będzie bąbli z mąką. I gotowe. Przygotowałam sobie już blaszkę, tortownicę. Wyłożyłam ją papierem do pieczenia, ale tylko na spodzie. Boków przy biszkopcie niczym nie smarujemy. Masę przekładamy na blaszkę. Wygładzamy ciasto po wierzchu. Rozgrzałam sobie piekarnik do 165 stopni, góra-dół i będę piekła mój biszkopt około 40-45 minut do suchego patyczka. I gotowy. Biszkopt sprawdźcie patyczkiem, czy jest suchy. Jak patyczek jest suchy, to biszkopt jest gotowy. Od razu po upieczeniu powinniśmy zrzucić na blat z wysokości 30-40 cm. I gotowe. Biszkopt zostawiamy w blaszce do całkowitego wystygnięcia. Nie otwieramy go wcześniej i nie wykrajamy.
Najlepiej zrobić taki biszkopt jeden dzień wcześniej, wtedy on sobie osiądzie spokojnie przez całą noc i bardzo fajnie nam się przekroi. Biszkopt już postał całą noc. Wystarczy mu również kilka godzin, ale ja zawsze robię dzień wcześniej. Musimy go teraz delikatnie obkroić dookoła tortownicy. Zobaczcie, jaki biszkopt jest idealnie równy. Dzięki temu będzie łatwo go przekroić na równe części. Z biszkopta musimy zdjąć papier. Biszkopt musimy przekroić, najlepiej na 3 części i najlepiej nożem z ząbkami. I gotowe. Możemy przekładać dowolnym kremem i stworzyć cudowny tort. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Stwórzcie dowolny tort i cieszcie się jego smakiem. Po więcej przepisów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!